Cześć! Dzisiaj będzie recenzja projektora, kolejny projektor od chińskiej marki. Tym razem będzie to marka, która nazywa się JMGO, a projektor nazywa się N1 Nano. Kosztuje nieco ponad 2000 zł i powiem Wam, że w tej cenie zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No i przed nami projektor od marki JMGO, czyli JMGO, jakby to fonetycznie przeczytać. Jest to N1S Nano, czyli w tej chwili chyba najtańszy projektor w ofercie, też taki najbardziej przenośny, kompaktowy. Na opakowaniu widzimy, że możemy instalować tutaj przeróżne playery Netflix, YouTube, Prime Video i inne. Mamy asystenta głosowego Google Cast, tak więc jest to projektor typu Smart posiadający system operacyjny. I mamy natywne Full HD, dźwięk Dolby Audio, którego dzisiaj posłuchacie, ocenimy go oczywiście. Natomiast co jest bardzo ciekawe, zasilanie z USB typu C. Mamy też ruchomą podstawkę, którą Wam też pokażę i funkcje automatyczne do korekcji obrazu, które Wam też dzisiaj pokażę. Część techniczna będzie za chwilkę. Na razie sobie zobaczmy, jak to wszystko jest spakowane, jak to wygląda w środku. Opakowanie na pewno fajne do przenoszenia, praktyczne. Otwieramy i widzimy we wnętrzu nasz projektor oraz kartonik z akcesoriami. Powiem Wam, że projektor jak na tak niewielki gabaryt, jest cięższy niż tego typu projektory. Spójrzmy sobie najpierw na akcesoria, co my tutaj dostajemy ciekawego. Oczywiście jest pilot zdalnego sterowania, podstawowa rzecz, już Wam go pokazuję dokładnie. Mamy włącznik, przycisk do asystenta głosowego, przycisk wielofunkcyjny, następnie przyciski do zarządzania funkcjami, plus, minus i skróty do YouTube'a, Netflixa, Prime Video i wybór źródła. Tak więc pilocik jest taki standardowy, jest po prostu ok. Na pudełku mamy coś jeszcze, taki niewielki imbusik. No i mamy tego typu ładowarkę, wygląda jak ładowarka do telefonu po prostu. Mamy faktycznie wtyk USB typu C i przewód ma 1,50 m, a ładowarka jest 65W. Mamy też baterię do pilota, jest też instrukcja obsługi. No i sam projektor wygląda naprawdę dobrze. Od spodu mamy gumowe elementy antypoślizgowe, mamy też możliwość montażu na statywie, ponieważ jest tutaj gwint czy jakimś uchwycie sufitowym, ściennym. Z tyłu wentylacja, port HDMI, port USB oraz gniazdo słuchawkowe, czyli w takim zakresie podstawowym, ale myślę, że wystarczająco. Boki urządzenia, kolejne otwory wentylacyjne. W środku mamy także wbudowane głośniki, a tak wygląda przód. Mamy tutaj czujniki i mamy sam obiektyw. Tak więc na tej domyślnej podstawie ten projektor może działać nawet na taką projekcję sufitową. Port USB-C mamy wbudowany w podstawkę i także w podstawce mamy tutaj włącznik, wyłącznik. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o rzut oka na akcesoria i na sam projektor. Jest on niewielki, dość masywny jak na swój gabaryt, no i generalnie wydaje się być dobrze zrobiony. Czy będzie działał tak samo dobrze jak wygląda? Sprawdźmy. N1 Nano to projektor wyświetlający obraz w technologii DLP. Natywna rozdzielczość to 1080p, czyli Full HD. Deklarowana jasność to jakby się wydawało tylko 460 ANSI lumenów, czyli patrząc na liczby nie tak wiele, ponieważ testowałem projektory, gdzie deklarowana jasność wynosiła 800, a nawet 1000 ANSI lumenów, lecz muszę stwierdzić, że projektor marki JMGO wcale nie wypada gorzej, więc być może podawana jasność innych projektorów mogła być nieco zawyżona, wręcz bym powiedział, że ten projektor na swoim maksymalnym ustawieniu jest bardzo jasny. Współczynnik kontrastu to 400:1, dlatego nawet przy zapalonej jednej, dość mocnej lampie dało się z projektora korzystać bez problemu. Przy dwóch jasnych lampach obraz był już mało czytelny. Oczywiście pełny potencjał projektor pokazuje w pełnych ciemnościach. Wtedy ekran jest bardzo jasny, a kontrast naprawdę wysoki. Nie zabrakło obsługi HDR10, dzięki czemu tak czerń, jak i jakość kolorów na tym urządzeniu według mnie wypadają dobrze. W tej chwili widzicie porównanie z projektorem o podobnej konstrukcji z zewnątrz, jednak wyraźnie projektor JMGO góruje. Co prawda jest droższy, ale jakość obrazu jest znacznie lepsza. Obraz możemy wyświetlić według specyfikacji od 40 do nawet 200 cali w zależności od odległości. Mi udało się wyświetlić nawet nieco mniejszą przekątną,
i obraz był wyraźny. Maksymalnie w moim niewielkim studio uzyskałem 80 cali wpasowane w ekran projekcyjny i nieco ponad 100 cali, gdzie obraz nie mieścił się w ekranie, ale tutaj z pomocą przyszły zaawansowane opcje regulacji, czyli chociażby cyfrowe zmniejszenie obrazu, panoramowanie i opcje regulacji kąta nachylenia. Większość z tych funkcji, jak i regulacje ostrości obrazu działają w pełni automatycznie i ta automatyka sprawuje się nieźle, natomiast mamy do wyboru także sporo opcji regulacji ręcznej. Całość działa pod Androidem w wersji 11. Mamy wbudowany Google TV i certyfikat Netflixa, dzięki czemu możemy oglądać treści w wysokiej jakości. Po zalogowaniu i odblokowaniu pełnego potencjału mamy dostęp do instalowania różnych aplikacji i korzystania z asystenta głosowego, który sprawdza się dobrze, natomiast podstawowe aplikacje są już na tym projektorze zainstalowane domyślnie. Zobaczmy, jak się sprawdza asystent głosowy. Powiedz mi, jaka będzie jutro pogoda. Jutro w Poznań mamy lekkie opady deszczu. Najwyższa prognozowana temperatura to 23 stopnie, a najniższa to 11 stopni. Włącz Imagine w Spotify. Ok, John Lennon w utworze Imagine. Odtwarzam w usłudze Spotify. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na streamowanie treści bez opóźnień. System działa dość żwawo i reaguje płynnie na przyciski pilota, jednak możemy sparować z projektorem także urządzenia poprzez Bluetooth, np. pada od Xboxa, żeby szybciej sterować opcjami, a także głośniki czy słuchawki. Możliwości jest wiele. Dodatkowo możemy pobrać aplikację mobilną, która pozwala usprawnić użytkowanie. Znajdziemy tam instrukcję obsługi i kilka opcji sterowania zdalnego projektorem, chociażby gestami czy przy pomocy touchpada z manewrowaniem kursorem po ekranie. Co do głośności urządzenia, to powiem wprost. Jest to jeden z najcichszych projektorów, jakie miałem okazję testować. Jest prawie niesłyszalny poza trybem wydmuchiwania kurzu, który jest do włączenia z menu i warto z niego co jakiś czas skorzystać. Czyszczenie trwa minutę i rozwiązuje problem gromadzącego się kurzu. Głośniki projektora to tylko 2x5 W, jednak w praktyce dźwięk jest naprawdę niezły, a do wyboru mamy kilka profili i włączenie dźwięku przestrzennego. Projektor posiada także tryb głośnika Bluetooth, możemy więc z nim połączyć telefon i korzystać do odtwarzania dźwięku. Oto nieco próbek dźwięku prosto z projektora. But now, finally, we have returned. Maksymalny pobór mocy podczas pracy to 65 W, czyli ponownie mniej niż w większości tego typu projektorów. Świetnym rozwiązaniem jest zasilacz z USB-C zamiast dedykowanego zasilacza, ponieważ w razie uszkodzenia łatwiej ten element zastąpić. Wszelkie testy projektor przeszedł pomyślnie, czytelność tekstu na całej powierzchni była dobra, jakość kolorów również przyzwoita, płynność obrazu podczas grania po podłączeniu PC-a przez HDMI z obsługą ARC była na wysokim poziomie, a także działanie w praktyce funkcji automatycznych było w pełni zadowalające. Menu pozwala także na regulację obrazu, kolorystyki, wyświetlania czerni i innych parametrów. Opcji jest dość dużo. Odtwarzanie z pendrive'a, zdjęć, muzyki czy filmów również przebiegało bez problemów.
Osobiście nie jestem fanem projektorów i zdecydowanie wolę telewizory, jednak JMGO N1S Nano jest jednym z niewielu modeli, o których mogę powiedzieć, że mógłbym z nich korzystać prywatnie. Wpływają na to niewielkie gabaryty, cicha praca i dobra jakość obrazu, gdzie to wszystko mamy tak naprawdę w cenie bardzo podstawowego telewizora. Jeśli chodzi o takie minusy, to osobiście zabrakło mi troszeczkę, przynajmniej ja tego nie znalazłem. Poza instalacją aplikacji typu Netflix, Disney i tak dalej, nie było dostępu do jakiejś sekcji gier, żeby na przykład sobie pograć Beach Buggy Racing na projektorze, czyli zmienić go w taką konsolę do gier. Ponieważ na przykład pad od Xboxa sparował się bez problemu, był obsługiwany, więc fajnie by można sobie pograć. Ale to są takie moje dodatkowe życzenia. Generalnie myślę, że sprzęt naprawdę dobry, rozsądny. Osobiście chciałbym jeszcze od tej marki przetestować jakiś projektor laserowy, ponieważ z tą technologią jeszcze styczności nie miałem. Natomiast projektor JMGO N1 Nano według mnie jest jednym z najlepszych projektorów, które testowałem w ostatnich czasach, tym bardziej od tych chińskich marek. Oczywiście pamiętajmy, że nie jest to sprzęt idealny, ale w tej cenie myślę, że dość mocno się broni. Gdybyście chcieli sprawdzić aktualne ceny, macie linki w opisie filmu, a jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, napisanie komentarza, czy udostępnienie filmu. Możecie zrobić jedną z tych rzeczy, możecie wszystkie. Ja doceniam każde wsparcie. Dzięki również za obejrzenie tego filmu do końca. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.